Szanowni Państwo, nazywam się Błażej Kmieciak i tak jak zapowiadałem, jak zapraszałem, chciałbym rozpocząć naszą przygodę z bioetyką. Przygodę, która mnie towarzyszy od ładnych parunastu lat. Przygodę, która ma charakter interdyscyplinarny i dlatego nazwa Interdyscyplinarna Akademia Bioetyczna jest, wydaje się, jak najbardziej adekwatna i jak najbardziej trafna. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie, które będzie nosić tytuł Bioetyka Spotkajmy się, czyli bioetyka jako nauka, jako pewna refleksja, która mam nadzieję, że doprowadzi nas do pewnego spotkania, do spotkania nas ze sobą, ale także do spotkania z tematami, które być może są dla nas szczególnie ważne albo okażą się szczególnie ważne. To dzisiejsze spotkanie jest pewnym pierwszym etapem, ponieważ jest to spotkanie, w którym ja Państwu opowiem o pewnych kontekstach bioetyki, pewnych elementach związanych w ogóle z bioetyką. Natomiast w drugiej części będziemy mieli coś w rodzaju, mam nadzieję, pewnego dialogu, ponieważ zachęcam Państwa do składania pytań, do wysyłania pytań do nas, do Akademii Bioetyki. I ja postaram się na nie odpowiedzieć. Już wiem, że są pytania, dotarło do mnie kilka pytań i będę chciał na nie jak najlepiej i jak najszybciej odpowiedzieć. Także w taki sposób, by dla Państwa było to ciekawe, by dla Państwa było to, mam nadzieję, ważne. Zaczynając przede wszystkim od pewnej refleksji dotyczącej tego, czym jest bioetyka, bo wydaje się, że jeżeli mamy mówić w ogóle o spotkaniu się w bioetyce, o spotkaniu się w ramach refleksji bioetycznej, to przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, czym ta bioetyka jest. Ja wiem, że jak się słucha wykładów, różnych refleksji, to takie wycieczki historyczne są generalnie uznawane za początek rozpoczynania się takiego momentu, kiedy możemy iść spać. Ale tutaj ja pewne rzeczy muszę jakby uporządkować, wyjaśnić w jakiejś mierze, prawda? Więc pierwszą z całą pewnością mamy do czynienia z czymś, co nazwiemy mianem bioetyki i o tym będziemy dzisiaj mówić. Ale nie byłoby bioetyki, gdyby nie coś, co nazywamy etyką, w ogóle etyką, czyli nauką o moralności, nauką o tym, co jest dobre i tym, co jest złe, nauką o tym, co jest słuszne i co jest niesłuszne. Jest to dział filozofii, wiemy o tym, każdy z nas doświadcza jakichś refleksji etycznych. Niektórzy nawet filozofowie prawa mówili o tym, że doświadczamy czegoś, co nazwiemy emocjami etycznymi, czyli jeżeli, nie wiem, widzę skrzywdzone dziecko, widzę, że ono cierpi, widzę, że jest samo i doświadczę na przykład bólu, cierpienia, na przykład w szpitalu, to pewnie się włączają pewne emocje odnoszące się do mojego postrzegania dobra i zła i są to emocje o charakterze etycznym. Etyka bardzo mocno towarzyszyła medycynie, nie jest to żadną tajemnicą i myślę, każdy z nas słyszał przynajmniej raz o czymś takim jak przysięga Hipokratesa. Hipokrates, czyli ten, który jest, można powiedzieć, ojcem, jest takim ochrzczonym ojcem nowożytnej medycyny, która jest przede wszystkim oparta na pewnych wartościach bazujących na godności człowieka. Ale gdy myślimy o Hipokratesie, wiele osób, gdy z nimi rozmawiam, na przykład moi kochani studenci czasami tak odpowiadają, gdy im zadaję takie trochę podchwytliwe pytanie i zadaję im takie pytanie, moi drodzy, czy wy za 3, 2, 1 rok na przykład będziecie składać przysięgę Hipokratesa? I oni wtedy mówią, tak, panie profesorze, będziemy składać przysięgę Hipokratesa. Ja wtedy się lekko uśmiecham i mówię, nie, moi drodzy, chyba że ktoś jest wyznawcą bóstw greckich i będzie przysięgał na bóstwa greckie. Nie ma w Polsce obecnie, gdy lekarze kończą studia, przysięgi Hipokratesa, ale mówię o tym dlatego, że przyrzeczenie lekarskie jest elementem rozpoczynającym coś, co nazwiemy kodeksem etyki lekarskiej. I właśnie to pojęcie etyki lekarskiej jest dla nas bardzo ważne, dlatego że w ogóle profesja lekarza, profesja medyka, to jest pewna profesja, która ma ogromną tradycję i refleksje etyczne dotyczące tego, co można, a czego nie można, to są te refleksje, które bazują właśnie pierw na etyce lekarskiej. Gdy mówimy o prawie medycznym, którym się na co dzień zajmuję, to tak naprawdę pewne kodyfikacje prawa medycznego, czyli pewne zapisy prawa medycznego, mówiąc bardziej logicznym językiem, pojawiły się tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej. W ogóle ten moment II wojny światowej jest takim momentem, do którego ja kilkakrotnie będę się odnosić.
Etyka lekarska była dużo wcześniej. Dużo wcześniej medycy zastanawiali się nad tym, co wolno, a czego nie wolno, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Bioetyka to jest pojęcie, które pojawia się tak naprawdę później i ono pojawia się dopiero w latach 60., 70., gdy pojawiają się pierwsze teksty dotyczące innowacyjnej medycyny. Medycyny, która bardzo mocno sięga do naszego mózgu, bardzo mocno sięga do naszego organizmu, ale o tym za chwilkę. Pierw, tak jak obiecałem, chciałbym powiedzieć dwa słowa o jeszcze jednym elemencie, bo nasza akademia, Akademia Bioetyki, ma w swej nazwie słowo interdyscyplinarna. I bioetyka to jest pewna dyskusja, niektórzy uważają, że to w ogóle nie jest nauka, ale zostawię już te dywagacje takie metodologiczne, bo one są pewnie niezbyt ciekawe dla większości osób, ale z całą pewnością bioetyka to jest taki obszar, w którym my się zastanawiamy, co jest dobre, a co jest złe w szeroko pojętej medycynie. I gdybyśmy tak tylko spojrzeli na to, to moglibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na etyce medycznej. Dzisiaj mamy nazwę bioetyka, więc znaczy to, że jest to coś więcej, coś szerszego, coś, co odnosi się do bios, czyli do życia, a więc może odnosić się nie tylko nawet do zawodu lekarza, ale na przykład do zawodu biotechnologa, zawodu genetyka albo zawodu biologa, albo zawodu na przykład ratownika medycznego, który przecież nie leczy, ale ratuje bezpośrednio. O tym jeszcze za chwilkę. Teraz zatrzymam się na pewnej refleksji, która stała się w ogóle pewnym elementem bazowym refleksji bioetycznej. To jest moment II wojny światowej. Dlaczego o tym mówię? Z jednego bardzo prostego powodu. Gdy mówimy znajdę tutaj sobie taką pewną ściągę, bo chciałem Państwu pokazać okładkę pewnej książki. To jest książka, okładka książki pod tytułem I boję się snów. I boję się snów autorstwa dr Wandy Pułtawskiej, w zasadzie profesor Wandy Pułtawskiej, ponieważ była profesorem na wielu uczelniach, profesorem uczelnianym. Pani profesor Wanda Pułtawska jest ona psychiatrą na emeryturze od bardzo, bardzo dawna. Natomiast w swojej młodości, gdy miała kilkanaście lat, została aresztowana przez nazistów, przez Niemców i została aresztowana w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. To był obóz koncentracyjny, który był przeznaczony dla kobiet i Wanda Pułtawska tam właśnie w tym obozie koncentracyjnym stała się ofiarą eksperymentów pseudomedycznych. I właśnie, to pojęcie eksperymenty pseudomedyczne w kontekście II wojny światowej jest tak naprawdę szczególnie ważne z perspektywy refleksji bioetycznej. Dlaczego? Dlatego, że gdy mówimy w ogóle o II wojnie światowej, to mówimy pierwszy raz o pewnej sytuacji, w której lekarze, wykorzystując swoją wiedzę, swoje zdobycze, bardzo często lekarze o ogromnym dorobku naukowym, o ogromnym doświadczeniu klinicznym, wykorzystali je przeciwko pacjentowi. Do II wojny światowej cała tradycja hipokratyzjańska, cała tradycja związana z godnością zawodu lekarza, to była tradycja mówiąca o jednej rzeczy. Masz być lekarzu dobry dla pacjenta. Masz podejmować wszystkie działania, które będą świadczyć o tym, że mu nie szkodzisz. Możesz się zgadzać z jednym albo z drugim, możesz mieć taką albo inną koncepcję leczenia, ale naszym podmiotem jako lekarzy ma być pacjent. W trakcie II wojny światowej zostało to wszystko przekreślone. Gdy pisałem swoją pracę doktorską dotyczącą praw pacjenta w ujęciu takim społeczno-prawnym, trafiłem właśnie na książkę I boję się snów, która mi uświadomiła jedną bardzo ważną rzecz. Pani doktor Wanda Pułtawska w tej książce zwraca uwagę, że oni tam nie byli pacjentami. Tam byli profesorowie medycyny, ortopedzi, którzy celowo zakażali ich bakteriami, którzy celowo zadawali im ból, robili rany po to, żeby sprawdzić, jak to będzie działać. Często w trakcie studiów, gdy studenci do mnie trafiają i rozmawiamy ze studentami, rozmawiamy też z moim szefem w Zakładzie Prawa Medycznego, zwracamy uwagę na to, że to były eksperymenty pseudomedyczne, a nie pseudoeksperymenty medyczne. Dlaczego? Dlatego, że nazistowscy lekarze, Niemcy, wykorzystali swoją wiedzę w sposób bardzo metodyczny, metodologicznie poprawny i to jest najbardziej przerażające. Oni mieli swój cel, oni mieli swoją metodę, oni mieli wnioski, oni mieli też pewnego rodzaju podmiot, który miał być obiektem badania. I tym podmiotem, niestety nie podmiotowo, tylko przedmiotowo traktowanym właśnie był człowiek chory. Albo człowiek, który wcale nie był chory, ale sprawiono, że był chory. Sprawiono mu ból i cierpienie. II wojna światowa jest momentem, który odwraca do góry nogami całkowicie refleksję z zakresu etyki lekarskiej. Lekarz, który był dedykowany temu, którego boli, którego codzienność opiera się na cierpieniu, na strasznym doświadczeniu bólu, lekarz sam staje się inicjatorem tego bólu. Po wojnie, o czym zresztą pani profesor Wanda Pułtawska napisze w kilku swoich esejach, nazistowscy lekarze zostali skazani, wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci przez Trybunał w Norymberdze.
I wtedy pojawiają się pewne reguły norymberskie, pojawiają się pierwsze konwencje, pierwsze deklaracje praw człowieka, które bardzo jasno zwracają uwagę na to, że człowiek nigdy nie może być traktowany jako przedmiot, także w działaniach o charakterze medycznym. Nie może być tego typu sytuacji. Wydawało się, że stworzy się przez to pewnego rodzaju baza norm prawnych, które jednocześnie wychowają nas troszeczkę etycznie po to, żebyśmy zabezpieczyli osoby cierpiące i chore przed przymusowymi działaniami. W trakcie II wojny światowej, drodzy Państwo, lekarze, profesor Antoni Kępiński o tym bardzo mocno pisze w książce Rytm życia. To był też człowiek, który był jeden z wybitniejszych polskich psychiatrów, który mówił o tak zwanej psychopatologii rampy, gdzie esesmański lekarz tylko ruchem jednego palca wskazywał, kto ma żyć, a kto ma nie żyć. To była jego decyzja. On nie wykorzystywał tutaj w ogóle swojej wiedzy, tylko jakąś ocenę opartą na niepojętych i przerażających patologicznych kryteriach normalności. Wracając po wojnie, mamy pewne normy i nagle okazuje się, że medycyna idzie dynamicznie do przodu. Genetyka się rozwija, poznajemy kod DNA. Profesor Jérôme Lejeune, który był nominowany tak naprawdę, miał być nominowany do Medycznego Nobla, ale z racji tego, że upomniał się o dzieci z zespołem Downa, okazało się, że ta Nagroda Nobla mu po prostu, jak sam mówił swojej córce Klarze Lejeune, po prostu uciekła. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział wprost, że dzieci z zespołem Downa mają prawo do życia. On bardzo mocno zwrócił uwagę na to, że ten wyjątkowy kazus, jakim jest trizomia 21 chromosomu, 21 pary chromosomów, czyli sytuacja, która powoduje, że objawia się nam to z perspektywy zewnętrznej w formie zespołu Downa, tak naprawdę profesor Jérôme Lejeune odkrył, że wraz z zespołem przyczyny występowania tego zjawiska. On był promotorem tak naprawdę badań prenatalnych, których celem było zbadanie dziecka na najwcześniejszym etapie jego rozwoju, czyli w trakcie trwania tak naprawdę jego rozwoju prenatalnego. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w latach 60., 70. w pierwszych tekstach amerykańskich badaczy, neurologów pojawia się pojęcie bioethics, pojawia się refleksja bioetyczna, ponieważ okazuje się, że nie możemy już mówić tylko o etyce lekarskiej, o etyce nawet stricte medycznej. Musimy powiedzieć o pewnych dwóch członach, o bios, czyli o życiu, i o etyce, czyli nauce o tym, co jest dobre i o tym, co jest złe, o refleksji etycznej. Pojawiają się, jak pewnie być może pamiętacie Państwo, albo słyszeliście o tym, to w tamtych czasach, lata 60., 70., mamy dwa bardzo ważne ruchy. Pierwszym ruchem jest niezwykle rozwijająca się medycyna, która jest oparta na coraz bardziej doskonałych metodach badawczych, ale z drugiej strony rozwija się coś, co nazywamy ruchem konsumenckim, ruchem swobód obywatelskich, gdzie ludzie w pewnym momencie mówią, my mamy pewne prawo. Ja idąc do sklepu nie mogę być besztany przez panią w kasie, za kasą, siedzącą, która pracuje w ten sposób oczywiście i ma prawo do pełnego szacunku, ale ona też ma obowiązek szanować mnie jako klienta. I ja idąc do lekarza nie mogę być tylko biernym uczestnikiem postępowania terapeutycznego, czy diagnostycznego wcześniej, ale mam prawo być pewnym partnerem w trakcie tych działań. I tu pojawiają się prawa pacjenta. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie dotyczące, które postawili sobie amerykańscy badacze, chociażby na Harvardzie, kiedy umiera człowiek, kiedy jego mózg przestaje pracować. Więcej, czy pod sercem matki to jest płód, to jest zlepek komórek, czy to jest ktoś. To jest cała sprawa Roe versus Wade w Stanach Zjednoczonych, dotycząca tego, czy kobieta, która jest w ciąży, ma prawo usunąć ciążę, dlatego że ma prawo do prywatności, jak uznał amerykański Sąd Najwyższy wiele lat temu w owej sprawie. Więcej, pojawia się dyskusja, którą rozpoczyna profesor Edwards, związana z in vitro. Skoro nie może dana osoba począć dziecka, para nie może począć dziecka, to ominimy to, zmieńmy to i stwórzmy metodę in vitro, która przecież była stosowana u zwierząt. Pojawia się tego typu mnóstwo dyskusji. Pojawia się dyskusja dotycząca udoskonalania człowieka. Pojawia się dyskusja dotycząca naszych emocji i cała popkultura prozaku, mówiąca o tym, że człowiek ma prawo nie być smutny. I to chyba jest jedyny środek farmaceutyczny poza Viagrą, który wszedł w ogóle do popkultury. Mówię o tym, drodzy Państwo, dlaczego? Dlatego, że rodzi się bioetyka, rodzi się refleksja bioetyczna, która ma być pewnego rodzaju spotkaniem właśnie nauki o moralności i nauk medycznych. No więc właśnie, jak się spotkać, w jaki sposób my możemy się spotkać, kiedy dyskutujemy o tym, od kiedy jest człowiek, albo raczej kiedy na przykład kończy się człowiek. Nim jednak tego typu sytuacja się pojawi, chciałbym, abyśmy w ramach tego naszego spotkania dzisiejszego zastanowili się nad pewną kwestią. I tutaj znowuż posłużę się pewnym materiałem.
pewnym materiałem, który chciałbym Państwu tutaj pokazać. To jest zdjęcie USG bliźniąt. To jest zdjęcie USG bliźniąt, widzimy, są tutaj bliźnięta, są one, ja tak czasem uważam, że USG to jest w ogóle pewnego rodzaju podglądanie dziecka w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, naprawdę w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, jak pięknie się rozwija. USG to nam dało. I wyobraźmy sobie pewną sytuację, że do lekarza przychodzi kobieta razem z mężem czy z partnerem, w jakiej tam są sytuacji prywatnej, to już ich sprawa, i okazuje się, że to jest ciąża bliźniacza, że oni są bardzo szczęśliwi. To jest ciąża, która jest ciążą w ogóle niezwykle oczekiwaną, wymarzoną, być może wymodloną. I nagle bada lekarz rozwój płodu jednego, rozwój płodu drugiego i po drugim USG mówi, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo jedno dziecko kradnie jedzenie drugiemu dziecku. To pierwsze dziecko przeżyje, to drugie umiera. I co w tej sytuacji zrobić? To jest pewnego rodzaju sytuacja kliniczna, która jest sytuacją pewnego pytania. Albo lekarz mówi wprost, że jedno z tych dzieci z jakichś innych powodów może umrzeć. I co wtedy się stanie? Proponuję wtedy rodzicom różne rozwiązania. Badania, takie, inne, inwazyjne, nieinwazyjne, diagnostykę prenatalną, taką albo inną. I zastanówmy się, co w tej sytuacji zrobić. I lekarz nagle mówi, proponuje Państwu, byśmy usunęli ciążę selektywnie. Byśmy wybrali tak naprawdę tylko to jedno silniejsze dziecko, a to drugie dziecko byśmy poddali aborcji. Tego typu sytuacje, notabene mają miejsce, były kraje, w których dochodziło do pomyłek w tego typu sytuacji. I zastanówmy się, co w tej sytuacji zrobić. Dla jednej z osób tego typu rozwiązanie będzie całkowicie uzasadnione, ponieważ uzna ona, że rozwój tego dziecka, które jest silniejsze, nie może być niszczony przez rozwój tego drugiego dziecka, które jest słabsze tak naprawdę. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, nie, będziemy walczyć. No i co w tej sytuacji zrobić? Ale skomplikujmy tą sytuację. Wyobraźmy sobie nagle, że lekarz mówi, proszę Pani, jeżeli ja jednego z tych dzieci nie zakończę jego rozwoju, nie uśmiercę, nie poddam aborcji, jak zwał, tak zwał w tym momencie, bo może tutaj być różna nomenklatura, ona jest przyjmowana w bardzo różny sposób, to doprowadzić może do Pani śmierci. Pani organizm nie udźwignie dwojga dzieci. I co w tej sytuacji zrobić? Jak tą sytuację rozwiązać? Kobieta może powiedzieć wprost, ale ja tego nie chcę. Ja się nie zgadzam na to. Okej, ma do tego prawo. Sam znam sytuację taką, gdy kobieta, o której czwarte dziecko znajdowało się w bliźnie pooperacyjnej, groziło jej bezpośrednio śmiercią i kobieta ta nie zgodziła się na to i tam doszło do przesunięcia tego dziecka do innego miejsca w wyjamie macicy. Niezwykłe w ogóle to było tak naprawdę. A wracając do sytuacji związanej znowu z bliźniętami. I kobieta może powiedzieć, nie zgadzam się. Ale co zrobić w momencie, kiedy okazuje się, że jest matką już trójki dzieci, a jej mąż zmarł? Tego typu sytuację nazywamy treningiem rozwoju moralnego. Pewnego rodzaju sytuacją, która bardzo często jest sytuacją, która nie ma rozwiązania. Bo oczywiście znane są w literaturze przedmiotu przypadki tzw. aborcji selektywnej, kiedy na przykład lekarz zdiagnozował zespół Downa u jednego z dzieci, ale tak naprawdę podjął tego typu decyzję o tak zwanej właśnie aborcji selektywnej i rzeczywiście tego typu sytuacje miały miejsce, chociażby znam takie przypadki na terenie Niemiec czy też Włoch. Ale ten przypadek, który Państwu zaproponowałem, jest pewnego rodzaju rozwiązaniem dylematów moralnych. Gdy mówimy o bioetyce, mówimy przede wszystkim o rozwiązaniu dylematów moralnych. To jest sytuacja, którego pacjenta pierw ratować, a którego nie ratować. To jest sytuacja, w której my musimy podjąć decyzję dotyczącą tego, czy zastosować inwazyjne, czy nie zastosować inwazyjne metody leczenia. To są pewnego rodzaju dylematy, z którymi się spotykamy. I to jest bardzo ważne w ogóle, bo gdy mówimy o spotkaniu się w bioetyce, to mówimy przede wszystkim o poznaniu tak naprawdę naszej refleksji etycznej, naszego rozwoju moralnego. Jest coś takiego jak skala rozwoju moralnego. Ja nie będę teraz Państwu oczywiście opowiadać o tej skali, poza 3 elementami. 3 elementy. Każdy z nas rozwija się moralnie. Nawet więzień w więzieniu jest w jakiś sposób rozwinięty moralnie. On może być rozwinięty do pewnego poziomu, który jest nieakceptowalny społecznie, ponieważ on uważa, że zabicie człowieka po to, żeby ukraść mu 50 zł, jest całkowicie dla niego akceptowalne moralnie. Nasze spotkanie w bioetyce może mieć miejsce dopiero w momencie, w którym my będziemy szanować naszą refleksję etyczną, opartą właśnie na rozwoju moralnym. Pierw rozwijamy się moralnie tak naprawdę jak dzieci, gdzie dla nas czymś dobrym albo czymś złym jest coś, co będzie wiązało się z nagrodą albo z karą, albo z uzyskaniem nagrody, albo uniknięciem kary.
Następnie nasz rozwój moralny będzie opierał się przede wszystkim na tym, co jest ważne dla społeczeństwa, dla grupy, może bardziej wcześniej dla grupy. Dlatego, gdy rozmawiamy z młodymi osobami, tak bardzo ważne jest dla nich nie tyle to, co powie profesor XYZ, tylko to, co powie Krzysiek w ławce obok, bo Krzysiek ma zupełnie inne podejście do życia i jest generalnie uznawany za fajnego gościa w klasie. On jest dla mnie normą etyczną w tym momencie, bo Krzysiek powiedział tak, to jest dobre. I na pewnym etapie mojego rozwoju to będzie dla mnie Olimp rozwoju moralnego. W pewnym momencie stają się dla mnie ważne normy prawne, etyczne, być może religijne. One stają się pewnym drogowskazem mojego postępowania. A na końcu tym drogowskazem jest to, co ja myślę, czyli moje sumienie. Sumienie, czyli pewien paradoksalnie bardzo racjonalny głos w mojej głowie, oparty na pewnych normach, które ukształtowały mnie przez jakiś czas mojego życia. Moje sumienie coś mi wyrzuca. W dyskusjach bioetycznych bardzo często mówimy o klauzuli sumienia. To jest w ogóle niesamowite, drodzy Państwo, bo w polskim prawie mamy klauzulę sumienia w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w artykule 39, tak samo w artykule 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej. I popatrzcie, sumienia nikt nigdy nie widział, a jednocześnie Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku powiedział, że sumienie jest elementem dyskusji prawnej, że sumienie jest pewnym elementem prawa. To jest bardzo ważne, bo to nasze spotkanie może mieć właśnie miejsce wtedy, kiedy my poznamy owy rozwój, tak? Dzisiaj, gdy dyskutujemy, co jest pewną przeszkodą w refleksji bioetycznej, podam Państwu znowuż pewien przykład. By nie być tutaj gołosłownym, odniosę się do pewnej bardzo ciekawej, do pewnych kilku obrazów. Pierwszy to jest książka i film pod tytułem Bez mojej zgody. Widzę, że się generalnie pokazuje. Drugi to jest niezwykły film pod tytułem Za wszelką cenę, $1 Million Baby, generalnie kiepskie tłumaczenie. Trzeci film to jest Jack, jakiego nie znacie. Film z genialną rolą Ala Pacino. Bardzo smutny. W ogóle generalnie jak filmy polecam, to najczęściej kończy się to tym, że ktoś mi mówi, żebym nie polecał tych filmów. Dlaczego Państwu mówię o tym? Bo dzisiejsze spotkanie w bioetyce jest bardzo trudne z jednego prostego powodu. Kiedy Kartezjusz kiedyś powiedział o tym, że myślę, więc jestem, wszystkim się wydawało, że drogą rozwoju człowieka jest tylko i wyłącznie racjonalność, tylko i wyłącznie rozum. To nie jest dobre rozwiązanie. Racjonalność może być, podam Państwu jeszcze jeden film, bardzo ciekawy, pod tytułem Dawca pamięci. To jest sytuacja dotycząca pewnej futurologicznej wizji związanej z tym, że my w pewnym momencie coś tam sobie wstrzykujemy, jesteśmy pozbawieni agresji, jesteśmy pozbawieni lęku, jesteśmy pozbawieni namiętności, jesteśmy pozbawieni uczuć o charakterze wyższym. W tym filmie wszystko jest racjonalne, wszystko jest logiczne, wszystko jest przewidywalne, nasze emocje nikną. A więc myślę, więc jestem jest bardzo dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że dołączone do tego będą emocje. Emocje związane z naszym rozwojem. Ale dzisiaj, gdy dyskutujemy bioetycznie, popatrzcie, co się dzieje. Nie jest myślę, więc jestem, tylko czuję, więc jestem. Podobno, ja nie widziałem tego filmu, kolega mi opowiadał. Jak ktoś widział i mówi nieprawdę, to niech to napisze. W filmie dotyczącym Margaret Thatcher. W pewnym momencie podobno aktorka grająca panią premier Thatcher mówi, wszyscy się pytają, jak się czuję, a dlaczego nikt się nie spyta, co ja myślę, co ja uważam. A dzisiaj najważniejsze jest to, co ja czuję. Gdy dyskutujemy, popatrzcie, drodzy Państwo, o in vitro, gdy dyskutujemy o antykoncepcji, gdy dyskutujemy o aborcji, gdy dyskutujemy o eutanazji, mamy do czynienia wyłącznie z emocjami. Fakty zostały bardzo dawno porzucone. Nie ma tych faktów. One zniknęły. One się pojawiły gdzieś wcześniej. Ale teraz, gdy dyskutujemy, podaję przykład Państwu, pierwszy film i książka Judy Pickard pod tytułem Bez mojej zgody. Historia bodajże 13-letniej N, która zostaje poczęta tak naprawdę wyłącznie dlatego, że staje się dzieckiem ratunkowym. Staje się dzieckiem, które ma uratować zdrowie i życie jej starszej siostry chorej na raka. Nie oceniam teraz. Ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie chciałem arbitralnie powiedzieć o ocenie tego jako coś negatywnego, złego i paskudnego i znajoma powiedziała, ale ja znam taki przypadek i on był naprawdę skomplikowany. To może być sytuacja jak najbardziej skomplikowana, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dla tej N fakt, że została poczęta dla ratowania swojej siostry może być pewnego rodzaju problemem, który jest związany z jej tożsamością. Nie musi tak być, ale tak może być. Ale zmierzam teraz do pewnych emocji. Popatrzcie, gdy mówimy o niepłodności, gdy mówimy o problemie in vitro, to przede wszystkim mówimy o tym, że ktoś płacze i cierpi. Tak, i taka jest prawda. Niepłodność jest czymś niepojęcie bolesnym. Sam pamiętam sytuację mojej znajomej, która miała 38 lat
i która nie była w żadnej mierze gotowa na adopcję, którą jej każdy polecał. Ona nie myślała w ogóle o adopcji i zmuszanie kogoś do adopcji jest czymś nieetycznym notabene. Gdy mówimy, drodzy Państwo, o aborcji, również pojawia się pytanie dotyczące emocji. Bo nagle nie chodzi mi tylko o emocje na czarnym proteście i okropne słowa, które nie powinny paść na marszu, które były kierowane do ludzi. Ale chodzi przede wszystkim o pewne pytanie dotyczące tego, jak kobieta, przede wszystkim kobieta, jak profesor Hazan mówi, kobieta przed aborcją najczęściej jest w ogóle sama. Jak kobieta, która dowiaduje się o tym, że jej dziecko będzie miało zespół Pato i będzie cierpieć, albo będzie miało potworną chorobę genetyczną, jak ona ma funkcjonować? To jest pytanie przede wszystkim też do mężczyzn, o etykę postępowania męskiego. Podobnie jest z sytuacją dotyczącą eutanazji albo uporczywej terapii. Jak dany człowiek ma funkcjonować cierpiąc? Pamiętam taką historię pani Barbary Jackiewicz. To jest mama, ja nie wiem, czy ten pan żyje, bo to była sprawa sprzed 10 lat. To jest mama pewnego człowieka, który był głęboko niepełnosprawny i w 2011 roku złożyła w sądzie pozew, wniosek o to, żeby jej syn został poddany eutanazji. Ona wiedziała, że to jest niemożliwe z perspektywy prawa polskiego. Artykuł 150 kodeksu karnego bardzo mocno wskazuje na tego typu działania, że są one karne, ale jednocześnie ona widziała to cierpienie, ona widziała ten ból. Drodzy Państwo, nasze spotkanie w bioetyce jest możliwe, gdy te tematy przeniesiemy na element pewnej racjonalności, szanujący owe emocje. Ja nie mogę jako osoba, która dyskutuje z problematyką in vitro, uważam, że in vitro skomplikowało nam biologię. Biologia została skomplikowana przez in vitro. Dlaczego? Bo kilka lat temu w Polsce kobieta na przykład urodziła nie swoje dziecko. Nie urodziła przez przypadek nie swoje dziecko. Zostało poczęte dziecko, które nie było jej. Było jej męża, ale nie było jej. W wyniku tego rodzi się dziewczynka, która potem będzie nazwana Hanką Firanką. Piękna historia miłości rodziców do dziewczynki, która była głęboko i ciężko chora. Ale błąd embriologa doprowadził do tego, że kobieta, która marzyła o posiadaniu szczęścia, okazało się, że embriolog pomylił komórkę jajową. In vitro dzisiaj daje nam możliwość stworzenia dziecka, które będzie miało trójkę rodziców, ponieważ zamienimy jądro komórkowe i przeniesiemy je do innej komórki jajowej. I tak, to prawda, ominiemy w ten sposób prawdopodobnie choroby mitochondrialne, czyli choroby, które w przyszłości u rozwijającego się dziecka mogą doprowadzić u niego do poważnych zaburzeń mięśni, do poważnych zakłóceń w rozwoju mięśni, co doprowadzić może do potwornych bólów, a także do śmierci w wyniku uduszenia. Ale jednocześnie to dziecko będzie miało genetycznie 3 rodziców. In vitro nam skomplikowało biologię też w taki sposób, że może być sytuacja, taką jak opisała profesor Marta Soniewicka w wybitnej książce wraz ze swoimi kolegami z Katedry Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem Paradoksy bioetyki prawniczej, gdzie opisała przypadek dziecka bez rodziców. Każdy z nas ma rodziców, czyż nie? Jakiś mamy. Mogą być oni dobrzy albo źli, mogą być paskudni, jak chociażby, nie wiem, w sytuacjach, które ja też w pracy zawodowej, badając różnego rodzaju problematyki związane z potworną przemocą widzę. Ale jednocześnie mam świadomość tego, że ktoś był moim ojcem, ktoś był moją matką. A w Stanach Zjednoczonych pojawia się sytuacja, gdy 2 osób zamawia dziecko. Następnie zamawiają je u anonimowych dawców komórki jajowej i nasienia. Są anonimowi. I proszą surogatkę, żeby jej urodziła to dziecko. Nagle ci 2 pierwsi się rozwodzą, 2 następnych jest anonimowych, a surogatka mówi, słuchajcie, ja tylko byłam inkubatorem biologicznym, ja nie chcę. I trzeba zadać pytanie Sądowi Najwyższemu Stanów Zjednoczonych, kto jest rodzicem tego dziecka, bo nie ma kto przeprowadzić tak naprawdę, nie ma jak przeprowadzić pewnych zabiegów bez zgody rodzica. Drodzy Państwo, mówię o tym dlaczego? Dlatego, że to nasze spotkanie w bioetyce, ono zawsze będzie związane z tym, że dla mnie, jako dla człowieka niepełnosprawnego, aborcja dziecka z zespołem Downa, albo w ogóle dziecka tylko dlatego, że zdiagnozujemy u niego niepełnosprawność, jest zbrodnią. Ale jednocześnie ja jako człowiek, który szanuje emocje drugiej osoby, powinienem zadać pytanie, dlaczego myślisz o aborcji? Dlaczego ty rozważasz myślenie o aborcji? Bo być może ta kobieta doświadcza tak panicznego lęku, doświadcza tak panicznej samotności, że moje dywagacje etyczne dotyczące tego, jak niemoralna jest aborcja, całkowicie ją zniszczą. I to jest pytanie tak naprawdę, czy ja jestem w stanie spotkać się z drugą osobą, wpierw nie oceniając jej, nie osądzając, nie skazując jednocześnie, tylko czy ja, mając swoje podstawy etyczne, jestem w stanie odnieść się też do pewnego rozwoju moralnego drugiej osoby i do jej decyzji. Podobnie z kwestią umierania. Każdy, kto widział umierającego człowieka w hospicjum albo w szpitalu. Ja pamiętam w szpitalu psychiatrycznym, gdy pracowałem, mojego rówieśnika, który umierał.
To był człowiek, który był głęboko osobą upośledzoną umysłowo, z niepełnosprawnością intelektualną i ten człowiek umierał. I każdy z nas być może zadaje sobie etyczne pytanie, czy takie cierpienie jest potrzebne, czy takie cierpienie jest możliwe, czy ono powinno w ogóle być, czy nie powinno być, mówiąc wprost, ukrócone. Ale jednocześnie może zadajmy sobie też pytanie od strony etycznej i medycznej, jak to cierpienie zniwelować. Wiem, że jest wiele wątków i te wątki chciałbym, żeby były też pewnego rodzaju refleksją do dyskusji. Ale chciałbym, abyśmy zakończyli to moje dzisiejsze spotkanie pewnego rodzaju pokazaniem pewnego zjawiska. I tu znowuż ostatnia moja podpowiedź, która oparta jest na jednej z najważniejszych dla mnie książek, jakie czytałem w ostatnich latach. To jest książka pod tytułem, zaraz tutaj znajdę, Mam odwagę mówić o cudzie, pana profesora Janusza Skalskiego. Janusz Skalski to, pan profesor Janusz Skalski, przepraszam, mówię o tym, że przepraszam, ponieważ to jest naprawdę wybitny człowiek. Uważam, że to jest wirtuoz kardiochirurgii, uczeń profesora Zbigniewa Religii. Człowiek, który kilka lat temu wraz ze swoim zespołem, o czym bardzo głośno mówi, uratował małego Adasia. Mały Adaś w nocy w miejscowości pod Krakowem, mając 2 lata, 2 grudnia wyszedł i nie wiadomo jak to się stało, czy on natykował, co się stało. Znalazł go komendant lokalnego posterunku policji w krzakach, gdy de facto nie było żadnych oznak życia. On miał 13 bodajże i 7 stopni Celsjusza i przyjeżdża, on zaczyna go reanimować, przyjeżdża karetka pogotowia, także go reanimują. Trafia do kliniki w Prokocimiu, gdzie zespół profesora Janusza Skalskiego podejmuje działania związane z płucosercem, związane z powolnym podgrzewaniem jego ciała. To jest człowiek, który napisał bardzo ciekawą książkę razem z panią redaktor Joanną Bątkiewicz-Brożek na temat relacji istniejących między wiarą, etyką, medycyną i nauką. Bardzo ciekawa książka, do której odwołuję się tutaj. Dlaczego? Bo powiem trochę tak, jak ksiądz Jan Twardowski, który mówił, nie przyszedłem Pana nawracać, i nie chodzi teraz w ogóle o spojrzenie etyczno-religijne na medycynę. Nie. Tylko chodzi o to, żeby w dyskusjach etycznych opierać się nie tylko na emocjach, które musimy szanować, które musimy wziąć pod uwagę, ale opierać się także na racjonalności. Każdy z elementów dotyczących dylematów etycznych związanych z in vitro, związanych z eutanazją, z rozwojem innowacyjnych metod leczenia, związanych z aborcją, czy z antykoncepcją nawet, może być połączony, gdy do tej dyskusji dołożymy pytanie o to, kto tam jest pacjentem. A jeżeli spojrzymy, że tam jest pacjent, że tam jest ktoś, kto się rozwija, to być może umrze, ale on się rozwija, on żyje, to zadajmy sobie pytanie, jak człowiek powinien traktować drugiego człowieka, który jest chory, który jest pacjentem, który potrzebuje pomocy. Te moje refleksje służą przede wszystkim po to, byśmy pamiętali, że w spotkaniu musimy szanować, w spotkaniu bioetycznym, nie wiem, czy musimy szanować z drugiej strony, to jest takie trochę, przepraszam, kaznodziejskie, to nie chodzi teraz o to, że musimy, ale gdy dyskutujemy bioetycznie, pamiętam, już kończąc obiad, gdy dyskutowaliśmy na temat eutanazji i były całkowicie różne zdania, były całkowicie różne podejścia. To wszystko opierało się z jednej strony na wiedzy, bo ja tam brylowałem swoją wiedzą bioetyczną i prawniczą, ale opierało się też na emocjach. O emocjach mojej bliskiej osoby starszej ode mnie, która mówi, ale ten człowiek cierpi. I wiedzę i emocje szanujmy, pamiętając o tym, kim jest człowiek. Bo jest on kimś, a nie czymś. Do zobaczenia w trakcie odpowiadania na pytania. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia. Kłaniam się.